Przed końcem roku musimy jeszcze uporządkować moje biurko szefowe na Stilas. To są węże wszystkie zapasowe do naczepy. Generalnie to podobno potrafią strzelać, więc to jest tak jak w zwykłej naczepie z zawieszeniem pneumatycznym strzeli któryś wąż, to powietrze ucieka z układu, nie ma ciśnienia i naczepa leży. Tak w hydraulicznym jest płyn hydrauliczny, jak coś strzeli, to się wylewa olej i też naczepa leży. Więc szybko trzeba zamykać zawór, wymieniać przewód, a raczej wąż i jechać dalej. Więc to jest do zawiezienia do Volvega. Zostawmy to tu. Może nam nie poniszczy naszych mebli z meble.pl. Dobra, jest pierwsza paczka. W sumie to nawet nie wiem od kogo. BGM, co to jest? O, patrzcie. Pudełko pierniczków. Dziękujemy. Niebezpiecznych świąt. Gdzie nie jest przekreślone, czyli bezpiecznych świąt. Chyba już wiem, kto to jest. Zaraz sprawdzę i Wam powiem. Usługi pakowania, znakowania, dokumentacja, doradztwo. Czyli generalnie tutaj chodzi o ADR-y. No dobrze. A to jest Black Ladder i ja dokładnie wiem, co to jest, ale jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda na żywo. Tak Wam mówiłam, że potrzebuję świeżości, potrzebuję zmian. Tak, to jest jeden z oznaków tej zmian, bo jak kojarzycie, zawsze wszystkie ubrania robocze miałam z Straussa, ale jak te spodnie moje, które mam ze Straussa, który ma tutaj wywietrznik, o tutaj, zaczęły mi niszczyć fotel skórzany, to stwierdziłam, że czas na zmiany. I stwierdziłam, że dlaczego by nie dać szansy szwedzkiej marce Black Ladder. Jak byłam w Skandynawii na Power Truck Show w Finlandii, było ich strasznie dużo, mieli kilka stanowisk. Więc zacznijmy może od tych małych rzeczy. Tych akurat nie zamawiałam, ale mamy koszulkę. Więc generalnie Black Ladder to jest szwedzka firma produkująca odzież roboczą i oni bym powiedziała, że są bardziej w takim stylu amerykańskim. W sensie, że mają bardzo dużo tkanin takich bardzo mocno specjalistycznych, co oznacza, że na przykład mają dużo ubrań takich fire retardant, które były bardzo popularne, bo były wymagane na polach naftowych w Kanadzie, w Ameryce. Natomiast tutaj w naszej części centralnej Europy mniej ich widać, tylko na pewno w tych takich firmach, które przewożą paliwo, czy w jakichś zakładach chemicznych, to tam na pewno są takie wymagania, ale w Szwecji, z kolei na północy, widzę, że ten rynek troszeczkę, ta praca wygląda tak bardziej właśnie jak w Ameryce. Life is too short for poor quality. No i właśnie Black Ladder dużo ma bardzo ciekawych tkanin i jak się patrzy na ich katalog, jak oglądałam ich właśnie stronę, to mają takie zdjęcia właśnie gdzieś tam ludzi na końcu świata, więc no fajnie, jestem mega ciekawa. O, jeszcze mamy kubek, więc mamy jeszcze taki kubek Black Ladder. Tu są jeszcze cukierki Black Ladder i są długopisy Black Ladder. A tu będzie jeszcze pewnie też kubek Working Hard. Ładne pakowanie, nie? No kurczę, fajnie zapakowane, nie? Tu czarne, tu żółte. Fajne. Working Hard. Także widzicie, to jest jedna z tych zmian świeżości. Chociaż tak naprawdę ta kurtka robocza, którą ja mam, ta neonowa, to ona jest właśnie z Black Laddera, więc ja już ją mam też, wydaje mi się, od 2019 roku. Chyba jak pandemia mniej więcej przyszła, więc ona 5 lat ma. No ale teraz słuchajcie, najważniejsze. Po pierwsze, moja pierwsza kurtka firmowa z napisem Imagination. Patrzcie tu. To jest odblask, taki sobie zażyczyłam, więc tu mamy Imagination z kapturem i tutaj też mamy Imagination. I to jest kurtka zimowa, którą Wam zaprezentuję osobno w innym może materiale. Chociaż nie, dobra, to Wam spodnie. O, już się wygadałam. No to dobra, to będą spodnie. To jest komplecik generalnie. Ja zakładam, że to będzie taka kurtka, powiedzmy, wyjściowa. Więc na gabarytach, patrzcie, jaką tutaj fajną siateczkę, żeby oddychać trochę. Czy sobie zamówiłam za dużo?
Nie, jest sam raz. Jak wam się podoba? Patrzcie, Black Ladder. Tu ma takie coś. Pięknie. Tu ma spięcia. Jest leciutka, ale ona jest zimowa. Więc już czuję, że się robi ciepło. Tu jest wejście na długopis. Też mega dobre, żeby nie szukać zawsze. Ja zawsze szukam na rozładunku długopisa gdzieś po aucie. Tutaj są odblaski. Tutaj kieszenie, które są oczywiście zasuwane na zamek. Tutaj też kieszeń na karty i tak dalej. Tutaj sobie można coś przypiąć. Tutaj dodatkowa kieszeń. Ja uwielbiam takie koszule. Jest koszule, kieszenie. Miałam taką kieszeń w kurtce mojej wolwowskiej i tyle ją po prostu nosiłam, aż mi się chyba po 3 czy 4 latach to ten znaczek Volvo po prostu w końcu zszedł, bo był naklejony taki z odblasku. Tutaj też zamek. Generalnie idealna kurtka do zwiedzania. Może głupio trochę zwiedzać w takiej kurtce, ale dobrze. Więc zasuniemy jeszcze. Tutaj też ma rzepy. Ja jeszcze dosyć często gdzieś tam wychodzę, to nie zasuwam właśnie, tylko zapinam na rzepy. Więc też spoko. Od środka jest czarna, więc pod kątem praca się niby człowiek nie maluje, ale jednak się czasami maluje. Więc tak wygląda moja kurteczka nowa, zimowa. Ma oczywiście też kaptur. Dzień dobry. Dobrze. I teraz mamy spodnie. Spodnie, bo jak na gabarytach wiadomo, trzeba trzeba być widocznym. Wzięłam sobie M-kę i myślę, że będzie dobra. Co jest najważniejsze w tych spodniach, to jest, proszę Państwa, to, że to jest tkanina rozciągająca się w 4 strony, bo mnie już zaczęło to bardzo denerwować, co też ostatnio widać w jakimś filmie, że się schylam, a tam tyłek wychodzi. Więc dlatego sobie kupiłam spodnie elastyczne, żeby mi było wygodnie jeździć. To są typowo spodnie do jazdy, nie do pracy. Do pracy mam kombinezon roboczy czarny, więc widzicie, tutaj fajnie tak naprawdę też jest przestrzeń na to, żeby dać sobie nakolenniki, ale mi najbardziej zależało na tym, żeby one były wygodne, żeby miały odblaski. Tak, dawniej pamiętacie, jak woziłam śmigła, to zawsze miałam właśnie spodnie odblaskowe praktycznie. Chodzi o to, że jak coś się dzieje, nagle trzeba wyskoczyć z auta, od razu reagować, to nie ma czasu na to, żeby zakładać kurtkę, tylko trzeba mieć od razu coś odblaskowego, więc może już dzisiaj nie przymierzę. Tu są też takie kieszenie. Nie wiem, czy tych kieszeni sobie nie odpruję. One są roboczo mega fajne, bo mają i patrzcie zamki na telefony i różne narzędzia. Natomiast ja zakładam, że do jazdy ich nie potrzebuję, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, czy mi się naprawdę nie spodobają. Chodziło o to, że ten konkretny krój mi się mega podobał, ale nie było go w takiej opcji bez tych kieszeni z przodu, no ale jak przymierzymy, to zobaczymy, ale wygląda na to, że powinny być rozmiarowo dobre. Następnym razem przymierzę, to Wam pokażę, ale taki na nowy rok mam swój strój do jazdy, do kontroli. Będę wychodzić w ładnej, czystej kurtce z napisem Imagination. To będę mieć swoje spodnie. To już zaczyna naprawdę wyglądać wszystko dobrze razem, więc dziękuję Black Ladder. Do zobaczenia w trasie w przyszłym roku. Więc to jest coś, co ja sobie wezmę do domu. Ale kurtka fajna. Windproof, breathable i waterproof, czyli wiatroodporna, oddychająca i wodoodporna, tak. Jest pętelka, duża, mocna. I tutaj jest oddychanie, i tu jest oddychanie, i tu jest pod pachami oddychanie. To jest mega ważne, bo niektóre jakieś takie grube kurtki, które są też wodoodporne, są tak wodoodporne, że człowiek się czuje w nich jak w folii. Ale co Wam jeszcze nie powiedziałam, sobie teraz przypomniałam, to spodnie pod kolanami, właśnie, bo to wygląda jak czarne, ale słuchajcie, spodnie pod kolanami, nie wiem czy widać czy nie, ale one są też mega oddychające, mają siateczkę, czyli jest przewiew, to jest bardzo ważne według mnie w pracy, ale nie będzie mi niszczyć skórzanego fotela.
Więc jest też fajnie. I kolejna sprawa, jak się siedzi, ma się zgięte kolana, jak się ma grube spodnie, to one się marszczą pod kolanami i utrudniają krążenie. Dla kierowcy to jest mega też ważne, więc ta siateczka pod kolanami powinna być fajna. Już nie mogę doczekać, jeżeli przymierzę, naprawdę. Teraz nie wiem, czy ja butów roboczych nie będę chciała zmienić do kompletu z Black Ladera. Piękne. Na to się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę. Tu jeszcze coś jest. To jest, proszę Państwa, kartka od TAG. Mega fajnie. Zarząd teraz pracownicy firmy TAG. No dziękuję, dziękuję. Ja też wysłałam do TAG coś, więc bardzo miło. Tu jest kolejna paczka. O, przecięłam. Tego się nie spodziewałam. No dobra. Oj. Brzydko przecięłam. Myślałam, że to będzie dalej zwykły karton. A tu jest ładny karton. Nieładnie. I to jest paczka świąteczna od firmy Fast Drivers. Kierowcy, którzy jeżdżą Volvim, to są właśnie z agencji kierowców Fast Drivers. Cały czas mamy jakieś tak mniej więcej 3 kierowców swoich, którzy jakoś tam na zmianę jeżdżą. Na pytanie, dlaczego cały czas ja nie zatrudniłam swojego kierowcy, dlatego, że nie mam takiej stałej roboty na Volvega i na przykład teraz po świętach to ja siądę na Volviego, więc w zależności od tego, gdzie jest robota, a ona jest taka jeszcze, wiecie, niestabilna, no to właśnie, bo gdybym miała zatrudnionego kierowcę, to ja już bym teraz nie mogła pojechać Volvim, no bo co bym go wysłała na 3 tygodnie na urlop. No dobrze, i to są... Czekoladki, ale czekajcie, bo to chyba nie jest w ogóle wszystko. Patrzcie. O kurczę. Patryk, my dzisiaj obiadu nie jemy. Chcecie czekoladkę? Wybierzcie sobie. Dziękujemy. Dziękujemy FAS. Ale ładne te czekoladki. Jestem świeżo po śniadaniu, więc nie. Kurczę, ja akurat taką czekoladkę zepsułam. Patrzcie, no. Takie ładne opakowanie i akurat je pocięłam. Teraz mamy jeszcze tutaj taką paczkę od Autosa. Z kolei u nich się zazwyczaj wyposażam w różne jakieś tam, wiecie, części. Węże, nie węże i tak dalej, więc tu jest taki mały kalendarz. To w sumie nam się też przyda. Postawimy Mateuszowi na biurku taki kalendarz. Nie przewracaj się. Tutaj mamy co? Pewnie duży kalendarz. Może byśmy sobie go powiesili, ale nie ma tutaj Volvo, więc bardzo dziękujemy za kalendarz. Ale jest bez Volvo. I tutaj mamy co jeszcze? A, tutaj mamy wino. Wygląda bardzo dobrze. Idziesz ze mną do domu. Dobrze, więc wino postawimy też tutaj od razu. Dobrze, idziemy dalej. Tu mamy paczkę od Schwandner z Niemiec. Pisał mi kolega ze Schwandnera, więc pozdrawiam. Pozdrawiam. Już tego nie chcę opakowania pociąć teraz. Tak, pocięłam tamto. Dobrze. Ho. Mam tutaj całą paczkę od Schwandnera, także dziękuję. Co tutaj jest? Aha, pierniczki. No pięknie. Będziemy mieć w filmie pierniczki. Patrzcie, tak jak polskie pierniczki, nie? Tutaj mamy koszulki ze Schwandnera, wyhaftowane. VTV, pamiętacie? Na targach na Baumie w Niemczech operowałam takim właśnie uchwytem. To się nazywa VTV, z tego co pamiętam i właśnie, i to też cudownie uzdrowiło mnie jeszcze lata temu, jak woziłam na śmigło. Pierwszy raz przywiozłam śmigło, gdzie szło właśnie w to takie wozidło, gdzie tu się wpina, tu są balasty i się wiezie w górę. Śmigło zamiast na naczepie, jak jest bardzo mało miejsca, więc tu jest jedna koszulka ze Schwandnera. Tu jest druga koszulka ze Schwandnera, damska. Tu jest trzecia koszulka. Czy Schwandner chce mnie przejąć? Jest trochę tych koszulek. Tu mam jeszcze
czapkę, jedną, drugą w polskich barwach. Tu mam czapkę ciepłą, z pomponem. I tu jest jeszcze taka czapka. I tu jest całe mnóstwo długopisów. O kurczę. Patrzcie, bo to są długopisy, ale to co to jest według was? Tu jest chyba trzeba ściągnąć. Tak. I wtedy co się dzieje? To są takie dotykowe chyba, nie? Tak? Takie, że... Tak? Nie. To jest latarka. Aha, takie, że... A takie? Się świeci, nie? Bo na targach, ostatnio w Hamburgu, miałam właśnie poznać panię Schwandner. Jeszcze mamy torbę Schwandner. I jeszcze mamy jedną wizytówkę. Manuela znam osobiście od wielu lat. Od jednego z projektów, które robiliśmy razem jeszcze, jak woziłam śmigła. I tu jeszcze mamy kalendarz. Czy to jest Goldhofer? Jest Goldhofer, dobra. To może wisieć, jak jest Goldhofer. Pozdrawiamy od Imagination dla Schwandnera. Dziękujemy za miłą paczkę. A myśmy nic nie wysłali do Schwandnera, bo w sumie to nawet się nie spodziewaliśmy takiej reakcji. Tu jest jeszcze jedna paczka. I to jest Next Base i to jest taka sama kamera, jak mam w Volvegu. Teraz pójdzie do Volviego. Volvim nigdy nie miałam rejestratora jazdy, zawsze chciałam sobie złożyć, ale zawsze cały czas to jakoś schodziło na inny plan i teraz jak już jest kierowca bardzo często na Volvim, no to tym bardziej trzeba mieć kamerę, więc dziękuję bardzo. Next Base, druga kamera, fajnie, teraz już po prostu będzie bezpiecznie. I chyba już mamy wszystko. Tutaj jest jeszcze taka paczka, co jakiś czas temu dostałam. Nie wiem od kogo, ale dostałam taką biżuterię. Ja generalnie bardzo dziękuję temu komuś, kto wysyła takie rzeczy, tylko słuchajcie, ja nie noszę biżuterii praktycznie. Ja noszę tylko tą biżuterię i noszę tylko tą biżuterię. I ja generalnie biżuterii nie noszę, więc bardzo miło z waszej strony, ale niestety nie zobaczycie tego nigdy na mnie, bo ja nie lubię takiej biżuterii. Jest mi po prostu niewygodnie. Jest tutaj jeszcze inna paczka, którą też dostałam od kogoś z was jakiś czas temu. I jest to taka koszulka. Także też serdecznie dziękuję za prezent. Bardzo uroczo. Dziękuję. I czy to jeszcze coś? A tutaj jeszcze coś przyszło? O. A to jest chyba pewnie coś, co ja może zamawiałam? Jak to teraz otworzyć, żeby coś się nie zepsuć? Może z tej strony. No, to jakiś kalendarz chyba od kogoś. Już widzę skanie. Kto mi tu skanie tego wysyła? Skania nigdy nie zawiśnie na ścianie Imagination. Ale doceńmy gest od firmy Konszar. Transport ze stanami produktów płynnych. Także Konszar my też pozdrawiamy z Imagination, z Rzeszowa. Bardzo dziękujemy. No i życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku. Powodzenia. Tym oto optymistycznym akcentem mamy otworzone paczki i mamy jeszcze większy bałagan. Bardzo dziękujemy wszystkim za te paczki. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. To już tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję za wszystkie prezenty, a wam przypominam o subskrypcji kanału. 70% was oglądających nie subskrybuje. Subskrypcja jest darmowa, serdecznie zapraszam. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego materiału. A co się będzie u nas działo w nowym roku? Coś się ciekawego zapowiada. Lepiej, żebyście byli. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Black Knight, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Graham Robinson, Franz Zajc, Manu Sissi Vip, Michał Chojnacki, Kevin Rafferty i Adelmo Filio.